Paralives, czyli nowy nadchodzący symulator życia, opublikował na początku maja swój rozkład jazdy, czyli mapę postępu, więc przyjrzyjmy się temu razem. Hej rybeńki, to Akwamaryna. W tym odcinku sprawdzimy, co słychać u konkurencji The Sims, bo kilka dni temu Paralives, podobnie jak właśnie The Sims, opublikował swój rozkład jazdy. Myślę, że warto się temu przyjrzeć z bliska, bo może będziemy faktycznie świadkami wejścia na rynek godnego konkurenta dla znanej nam już serii. Ale oczywiście na początek zrobię wam małe wprowadzenie, co to w ogóle jest ten Paralives, bo pewnie część osób wie, a pewnie część nie, więc łapcie kawusię lub herbatkę i lecimy z tematem. Na wstępie warto powiedzieć, że Paralives to niezależna produkcja, początkowo tworzona przez jedną osobę, następnie 7, a teraz wychodzi na to, że już aż 10 osób, ale to tylko potwierdza, że zespół i prace nad grą bardzo dobrze i bardzo szybko się rozwijają. Gra będzie miała podobny schemat co Simsy, czyli tworzenie postaci, dla której budujemy dom oraz prowadzimy jej życie. Już teraz wiemy, że będziemy mogli sami sterować postacią lub nadać jej wolną wolę i tylko ją obserwować. Nasi mali bohaterowie ponoć będą mogli odwiedzać domy sąsiadów, ale również parki, miasta i tak dalej. Także mówi się, że podstawowa wersja tej gry będzie w kilku kwestiach dosłownie przewyższać serię The Sims, co czyni ją już w sumie w tej chwili godnym konkurentem. Też istotnym faktem jest, że ta gra jest sponsorowana przez społeczność, ale o tym wspomnę jeszcze później. Także skoro już wiemy mniej więcej, czym jest Paralives, to teraz przejdźmy do mapy ich planów. Jakiś czas temu twórcy Paralives pochwalili się na swoich social mediach, że mają już dosłownie zaplanowaną swoją tak zwaną mapę drogową, czyli rozkład jazdy, mapę postępu. Wymieniłam te wszystkie formułki, które w sumie oznaczają jedno i to samo, dlatego że różnymi formułkami też my operujemy między sobą, jeżeli chodzi o różne gry. Także mam nadzieję, że ogólny sens zachowałam i że wiecie, o co chodzi. Ogólnie jest to ciekawe, bo dosłownie twórcy z niczym się nie kryją, jeśli chodzi o nową swoją produkcję. Mamy tutaj zakładki, które dosłownie nam grupują całą pracę, także na rozkładzie widać wyraźnie, z czym już twórcy się uporali oraz jakie są ich przyszłe zadania. No i powiem wam szczerze, że taką mapę to ja rozumiem. Pełen szacun, bo to tylko miód na serce tych wszystkich osób, które wspierają tą działalność, bo to jest naprawdę bardzo dobrze i czytelnie zrobione. Ja osobiście jestem zachwycona tą metodą. Tu mamy jeszcze napisane wskazówki, że ta mapa będzie regularnie aktualizowana i że może podlegać zmianom, a i w miarę postępów niektóre z zadań mogą zostać podzielone na mniejsze. Twórcy planują najpierw wydać grę w wczesnym dostępie, a data jest nieznana i wolą ją zachować w tajemnicy, bo mogłaby ulec zmianie. I to jest w sumie, uważam, że dość bezpiecznym i rozsądnym zachowaniem. Twórcy również podkreślają, że są faktycznie tym 10-osobowym zespołem, a przez dłuższy czas byli w mniejszym gronie oraz, że nie pracują nad wszystkim naraz, a do tej pory udało im się poczynić duże postępy w trybie tworzenia postaci oraz w trybie budowania, więc aktualnie chcą się skupić na rozgrywce. No i jak już tak sobie spojrzymy na tę całą mapę, to możemy zobaczyć, że faktycznie niektóre kafelki są już zakończone, a niektóre dopiero w planach lub ewentualnie w trakcie realizacji. Także zrobimy sobie mały przegląd, ale zacznijmy oczywiście od początku, czyli od tworzenia postaci, a w tym przypadku nazywa się to Paramaker. Jeśli chodzi o tworzenie bohaterów, to otrzymaliśmy nawet z tego tytułu króciutki filmik podglądowy i wychodzi na to, że faktycznie opcja tworzenia postaci jest mocno rozbudowana. O na przykład suwaki, które pomogą nam ukształtować całą sylwetkę. Biodra, biust, ogólnie rozmiar kończyn jest zależny od nas, ale co ciekawe również mamy wpływ na owłosienie oraz na rozmiar i ułożenie takich drobnych detali, jak chociażby tatuaże. Ogólnie kreator umożliwia nam wpływ na cały kształt sylwetki. Mówimy tutaj o muskulaturze, okrągłościach, no i przede wszystkim nawet o samym wzroście. Ubrania, jakie możemy założyć na nasze postacie, są dostępne w różnych kolorach, ale to, co chyba najbardziej zachwyca, to możliwość nadania im różnych wzorów, a to wszystko jest jeszcze dopieszczone kołem kolorów. I takie same koło jest również dostępne przy wyborze koloru skóry, także można sobie naprawdę zaszaleć. Również w tym trybie występuje przybliżenie na twarz, czyli zagłębiamy się w detale i tu mamy nawet jabłko Adama, czyli tą słynną wzniosłość krtaniową, najczęściej występującą u mężczyzn. I to jest naprawdę coś, czego jeszcze nie było. Przynajmniej nie w tym, co my znamy. Jeśli chodzi o oczy, to również możemy mieć wpływ na ich rozmiar, ale też na ich kolor. I to w sumie w dość niestandardowy sposób, bo ta gra nam umożliwi stworzenie postaci z heterochromią, czyli z dwukolorowymi oczami, najprościej mówiąc. No i w sumie zamykając temat kreatora postaci, już wiemy, że możemy stworzyć w nim nawet dzieci. Także myślę, że jest tutaj kilka elementów, które naprawdę pozytywnie zaskakują. Przynajmniej te tatuaże, heterochromia i jabłko Adama. A jeszcze wracając do tematu tatuaży, to ostatnio został
został dodany przez twórców Shorts, w którym jest wyraźnie pokazane, że możemy obrócić animację tatuażu w dowolnym kierunku, przesunąć ją dosłownie w dowolne miejsce. No to jest istne szaleństwo, kochani, co tutaj się dzieje. No ale przejdźmy sobie w takim razie teraz do trybu budowania i mam nadzieję, że i on nas pozytywnie zaskoczy. Większość z Was pewnie już mniej więcej kojarzy, jakie są możliwości trybu budowania tej gry, bo pojawiło się już kilka miesięcy temu parę materiałów zdradzających to i owo. A z takich najważniejszych cech warto oczywiście wymienić tworzenie podstawowych oraz zaokrąglonych ścian, ale również tworzenie półścianek. Mamy również możliwość przeliczenia też tego wszystkiego na metry, więc mówimy tu o czymś, co jest naprawdę doskonałe, nie tyle nawet jako dobre narzędzie do zabawy, ale również nawet jako dobre narzędzie do pracy. Mamy tutaj mnóstwo suwaków przesuwających ściany, ale i wysokość podłogi, co za tym idzie, pojawiają się już też nam znane platformy. Możemy budować, nie zwracając w sumie uwagi na siatkę, a zarazem pojawiają nam się linie pomocnicze, aby pomóc zachować nam doskonały kształt bryły. Wow, istne szaleństwo. To jest coś, co jest faktycznie o półkę wyżej niż w tej chwili to, co jest nam znane. Kolory tapet oraz podłóg póki co są dość nowoczesne, ale też i stonowane. Jeśli chodzi o same podłogi, to oczywiście możemy wybrać ich kierunek ułożenia, a jeśli chodzi o ściany, to rewolucja, bo mamy możliwość uzyskania wielu faktur na jednej ścianie, co myślę, że serio robi wrażenie. Ciekawym elementem są okna, które możemy dobrowolnie zwiększać, zmniejszać, poszerzać, zwężać i tak dalej. I co najlepsze, okna nie są jedynym takim obiektem. Możemy też dobrowolnie dostosowywać inne przedmioty użytku codziennego. Dywany, stoły, obrazy, kanapy, łóżka i tak dalej. To wszystko możemy faktycznie sobie fajnie modulować poprzez te suwaki. Jest też kilka rzeczy, których na filmiku tutaj podglądowych nam nie pokazano, a mianowicie pokazano je na innych. I tutaj mowa o dość zabawnych detalach, jak na przykład zmiana ułożenia papieru toaletowego. Tak, co jest ewidentnie jakimś mrugnięciem oka, nie wiem, chyba do psiarzy i kociarzy. Wiemy też, że jeśli chodzi o meble kuchenne, to będziemy mogli dosłownie zadbać o większość detali, jak na przykład forma szafki kuchennej, wygląd i kształt klamki oraz sam kolor blatu. Myślę, że ogólnie jest to ogromną zaletą tej gry, że prawie każdy obiekt może być dosłownie użyty w dowolny sposób. Jak patrzę na tą rozciągliwość przedmiotów albo na możliwość ich odwracania jak w lustrze, to zaczynam rozumieć, że faktycznie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Widać, że uniwersalność w tej grze nie jest wadą ani czymś przeciętnym, a wręcz zrobiono z tego atut i możemy nawet to odebrać jako pewnego rodzaju wszechstronność. Także powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem zainteresowana metodą budowania w tej grze. Wychodzi na to, że jedna półka, jeden stół może faktycznie mieć różny kształt, różną przybrać formę. To będzie świadczyło o pewnego rodzaju niepowtarzalności, także no może być naprawdę ciekawie. No ale wspomniałam o wszechstronności. I kochani, ja też chciałam powiedzieć, że ja też jestem wszechstronna. I że będzie mi bardzo miło, jak mnie, kochani, zasubskrybujecie, bo moim celem są teraz 4000 subskrypcji, a co sobie będziemy szczędzić. I jeżeli chcecie być jeszcze bliżej rozwoju mojego kanału, zależy Wam na dodatkowych bonusach ode mnie, to zachęcam Was do zostania moimi złotymi rybkami. Oczywiście w zakładce wspierania. No ale teraz, kochani, przejdźmy sobie do tego, co nas czeka i co możemy właściwie od tego Paralives oczekiwać w przyszłości. W poprzednich rozdziałach wspomniałam o tym, co już jest pewne, co na chwilę obecną zostało już stworzone, ale jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które twórcy deklarują, choć są jeszcze w trakcie przygotowania. Oczywiście wymienię najistotniejsze rzeczy, najnowsze, a będę pomijać wszystkie jakieś pomniejsze poprawki, korekty i tak dalej, bo nas strona techniczna najmniej interesuje. No więc w trybie tworzenia, czyli w tak zwanym Paramakerze, możemy spodziewać się ulepszonych tekstur skór oraz różnych typów ciała, ulepszenia suwaków na ciele i na twarzy, ogólnej optymalizacji, poprawy odcieni na kole kolorów, losowania ubrań i akcesoriów oraz losowania całej postaci. Możemy spodziewać się też stworzenia jeszcze większej liczby elementów, takich właśnie jak ubrania, fryzury, akcesoria, makijaże, tatuaże, a nawet oczy, usta i tak dalej. Tworzone będą lepsze tekstury dla dzieci i starszych postaci. Będzie również tutorial dla nowych graczy oraz filtrowanie elementów ubrań i akcesoriów, automatyczne dostosowywanie cieni na ciele względem koloru skóry. Zaimki, moi drodzy, też dojdą oraz wybieranie etapu życia postaci. No i uwaga, kochani, tworzenie psów, tworzenie kotów oraz tworzenie koni. Wow! I cały czas mówimy o podstawowej wersji gry. No ja Wam powiem szczerze, że aż mam ciareczki, cieszę się bardzo, że coś takiego dochodzi w podstawce. Także kochani, zbieramy szczęki z podłogi i przechodzimy teraz do trybu budowania, bo ten też jest całkiem niezły. Aktualnie trwają prace nad ulepszeniem stylu artystycznego, domów, mebli, otoczenia i roślin. I powiem Wam szczerze, że chciałabym bardzo, aby grafika uległa zmianom. I to takim konkretnym, bo ja póki co nie jestem zainteresowana graficzną stroną tej gry. Ona odbiega od moich standardów, ale ja oczywiście tutaj mówię tylko Wam swoją opinię. Wiem też, że jest oczywiście mnóstwo osób, które się ze mną zgadzają i podobnie myślą, bo spotkałam się z takimi właśnie mieszanymi opiniami, że grafika nie jest za bardzo w czyimś guście na tych wszystkich forach internetowych. No i niestety tutaj
tutaj ja też podtrzymuję, grafika również w moim guście nie jest. The Sims 4 i chociażby Fortnite mają podobną grafikę i właśnie zwolenniczką takiej grafiki jestem ja. No dlatego jeśli Paralives będzie miał zbliżoną grafikę, to ja mówię temu zagrajmy, będzie fajnie. Ale jeśli nie, to zagram, ale osobiście ciężko będzie mi się po prostu w tym dobrze bawić. Także ja naprawdę bardzo jestem ciekawa, o jakim dokładnie stylu artystycznym tu jest mowa. Także zobaczymy, ale wiemy już też, że twórcy pracują nad ulepszeniem piwnic, dachów i ogrodzeń, dostosowaniem schodów, dostosowaniem basenów, jezior i stawów, ładowaniem prostszych wersji sąsiedzkich domów, gdy te nie są używane. Także naprawdę jest tego dużo, dzieje się. Pracują również nad narzędziem do tworzenia nowych miast i światów, ale również nad samochodami, rowerami, garażami i miejscami parkingowymi. I jak się okazuje, będziemy mogli też mieszkać na łodzi. Serio, to jest mega. Ciekawą opcją jest również katalog gotowych pokoi, czyli pomieszczeń, ale nic nie zostało wspomniane o czymś w stylu na przykład galerii, jak mamy w Simsach. Myślę, że to wszystko w jakiś sposób robi oczywiście na nas wrażenie, ale przejdźmy też sobie do rozgrywki i zobaczmy, co ona dla nas szykuje, bo póki co Maker i tryb budowania, są całkiem naprawdę na wysokim poziomie robione. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest ona dość ciekawie przedstawiana. Wiemy już, że w grze będzie obowiązywać cykl dnia i nocy oraz przyspieszenie czasu, ale w planach są również pory roku wraz z pogodą i bardzo mnie to cieszy, że również tego nie zabraknie. Jeśli chodzi o naszą postać bądź postacie, to będą one dość ciekawie rozbudowane, bo będą miały osobowość, tożsamość, emocje, umiejętności, ale też potrzeby, na przykład jedzenia, snu i higieny. Będziemy również mieli drzewo genealogiczne, cykl życia od porodu aż po starość, w tym wychowanie dzieci i na końcu śmierć, orientację seksualną i system preferencji, co tylko mówi jasno, że będą rozbudowane relacje. Również będzie kariera w pracy oraz szkoła, ale te miejsca póki co zostały zapowiedziane jako królicza nora. Dojdą również imprezy towarzyskie, rozwój historii i różne inne działania w mieście oraz zabawy i historie ze zwierzętami. Także to wszystko potwierdza, że będą interakcje pomiędzy postaciami, więc sami widzicie, że jest tego dość sporo i zapowiada się naprawdę ciekawie. Wiemy też, że język postaci jest póki co zapowiadany jako bełkot i że nasze ludziki będą mogły siedzieć, leżeć, stać, chodzić, biegać, używać samochodów i rowerów, także są mobilne. Przedmioty również będą miały wpływ na nasze postacie, a jeśli mowa oczywiście o postaciach, to również warto dodać, że będą listonosze oraz dostawcy pizzy. Przynajmniej mowa o tym, że ich też nie zabraknie. Możliwe też, że dostaniemy kalendarz. Tak czy siak nasze postacie będą miały jakiś tam harmonogram. Ja jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać i powiem wam szczerze, że wcale nie wątpię w tę grę. Większość rzeczy jest nam znana z serii The Sims, a tu się okazuje, że dostaniemy nieco więcej. A dodatkowym atutem tego wszystkiego jest otwarty świat i już wiemy na chwilę obecną, że nie będzie tutaj ekranów ładowania. Także może faktycznie Paralives podniesie poprzeczkę znanej nam dotąd serii? Zobaczymy. Na samym początku też wspomniałam, że gra jest wspierana finansowo przez społeczność i teraz mi się wydaje, że jest to dobry moment, aby wrócić do tego tematu. Na Patronie istnieje możliwość wsparcia projektu i ciekawą opcją jest ukłon w stronę społeczności, dlatego że wspierające osoby zostaną wymienione w oficjalnych napisach gry, ale i nie tylko. Aktualnie jest 5 progów, z czego każdy daje dostęp do specjalnych postów na Patronie oraz do roli na Discordzie, ale oczywiście wraz z wzrastającą ceną idą coraz większe korzyści. I jak się okazuje, osoby, które są na najwyższym szczeblu wspierania, będą odtworzone na przykład jako mieszczanin w grze. To jest mega fajny pomysł. Oraz na przykład będą mogły nadać nazwę jakiemuś przedmiotowi. Także marketing tej całej firmy jest naprawdę dość ciekawie realizowany. Oczywiście linki do tego wszystkiego zostawiam wam w opisie. Jeżeli macie ochotę się zapoznać z tym, to bardzo proszę, zapraszam was. Chciałam też zaznaczyć, że ten materiał nie jest sponsorowany. Po prostu zainteresowałam się sama tym tematem ze względu na to, że jestem obserwatorem tej gry i w sumie wypuścili ten line-up, więc tak naprawdę to mnie zmotywowało do tego, aby stworzyć materiał. I nie oszukujmy się, ale jak rośnie konkurencja, to ja się mam ochotę po prostu temu przejrzeć. Ale kochani, opowiedzieliśmy sobie mniej więcej, co nas czeka, co już wiemy, co mamy dostępne w grze, także przejdźmy sobie do malutkiego podsumowania. Wiemy już mniej więcej, co osiągnęli twórcy Paralives i wiemy też, co zamierzają osiągnąć, jakie są ich dalsze plany, także myślę, że warto ich śledzić, bo w dość ciekawy sposób prowadzą swój rozwój. I też to, co tutaj usłyszeliśmy, troszkę jak widać ma na celu spełnić nasze oczekiwania, a wiemy doskonale, że my nie od wczoraj prosimy się EA o konie czy samochody. W ogóle mówi się, że też Paralives będzie miał niskie wymagania sprzętowe, co tylko pozwoli na cieszenie się z gry bez konieczności posiadania zaawansowanego sprzętu i ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, bo wiadomo,
wiadomo, ciągle mówi się o grach, które wymagają od nas więcej niż my w komputerze mamy. Też już wiemy, że gra nie będzie w trybie multiplayer, ale myślę, że to dobrze, bo wiele osób woli, kiedy te symulatory życia są po prostu niezależne. Także ja myślę, że to jest też plus. Jeśli chodzi ogólnie o dodatki, to nic na ten temat póki co nie wiadomo. My możemy sobie oczywiście przypuszczać, że twórcy pewnie będą chcieli zarobić w jakichś dodatkowych rozszerzeniach, więc pewnie z biegiem czasu, jeśli gra się oczywiście przyjmie, to zostanie coś tam nowego wprowadzone. Kto wie, może na przykład opcja chodzenia do pracy z naszym bohaterem czy do szkoły zostanie rozwinięta. Myślę, że warto śledzić konkurencyjne gry, jak właśnie Paralives czy nawet najnowszy Vivalent, o którym już pierwszy raz wspomniałam jakiś czas temu w jednym ze swoich materiałów newsowych. Bo może w końcu coś ruszy do przodu te wszystkie gry typu symulator życia. Bo nie oszukujmy się, kochani, ale jakoś tak te symulatory życia zastały się i naprawdę stoją już długo w miejscu. I może to faktycznie trochę przez serię The Sims i jej przecież przez tyle lat ignorowało prośby graczy i pomniejszało oczekiwania, że w sumie żaden inny producent gier jakoś się specjalnie nie wychylał ze swoją nową, lepszą ofertą. Dlatego miejmy nadzieję, że coś w końcu ruszy do przodu, bo robią z symulatorów życia nie wiadomo co. Są gry naprawdę o wiele bardziej zaawansowane i trudniejsze technicznie, a nam tutaj ciągle każą się zadawalać jakąś byle jaką króliczą norą, także no nie wiem, mam nadzieję, że w końcu coś po prostu się zmieni. Tak czy siak, jeśli chodzi o Paralives, to wszystko zaszło na tyle daleko, no że raczej to dojdzie do skutku. Za dużo pieniędzy zostało zainwestowanych przez odbiorców, więc gdyby ta gra nie została wydana, to myślę, że mogłoby to naprawdę oznaczać koniec kariery dla tych ludzi, więc sądzę, że zrobią wszystko, aby to wypuścić na rynek. Najprawdopodobniej pierwszą platformą, na której pojawi się ta gra, będzie Steam i już teraz można ją dodać do listy życzeń. Daty premiery, tak jak już mówiłam, jeszcze nie znamy, także pozostaje nam tylko czekać. Pamiętajcie jeszcze o tym, że pewnie będzie pierwszy oficjalny dostęp i tak dalej, także jeszcze pewnie będzie mnóstwo testów, więc powiem wam obiektywnie, że sama nie wiem, kiedy tą datę premiery mogliby ogłosić. Myślę, że może dopiero za rok, może nawet trochę później. Kto wie. Bardzo was proszę, napiszcie mi w komentarzu, czy jesteście ciekawi informacji ze świata tej gry, bo wiecie doskonale, że ja dla was zawsze chętnie coś przygotuję. Chciałam także podziękować wszystkim osobom wspierającym mój kanał. No i kochani, subskrybujcie mnie, zobaczcie jak zostać moimi złotymi rybkami, nadróbcie temat Vivalendu, a my widzimy się już niedługo w następnym materiale newsowym. Także kochani, trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć, pa!